Witam Was serdecznie. W tym wideoblogu poruszę najbardziej zapominaną przez nas kwestię, najbardziej chyba zapominaną czynność, którą powinniśmy tak naprawdę wykonywać codziennie. Ale zamiast tego przypominamy sobie o tym, gdy już jest naprawdę źle i wtedy chcemy natychmiast to zrobić, jak najwięcej, żeby efekt był natychmiastowy. Tak, dziś porozmawiamy o oczyszczaniu z poziomu energetycznego, jak i duchowego. Podstawowe pytanie brzmi: kiedy i jak mogę poczuć, że wymaga moje pole energetyczne oczyszczenia? I pierwszym symptomem, że coś w naszym otoczeniu dzieje się niewłaściwego, to spadek naszego nastroju. Na przykład, czyli w kontakcie z jakąś osobą, z radośnie ćwierkającego ptaszka zamieniamy się w zmęczoną mumię, którą jeszcze na dodatek wszystko wkurza. Czyli spada nam nastrój, a górę biorą nasze nieprzepracowane, niskowibracyjne emocje. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Oczywiście wykorzystać te wszystkie sposoby, które znacie, jak okadzanie szałwią, zapalenie z intencją świec, zapalenie przeróżnych ziół oraz kąpiel w soli itd. Oraz możecie zastosować inne metody, jak na przykład mówienie do siebie, aby wyjść z tych niskich wibracji. I film na ten temat nagrałam już wcześniej, znajdziecie go na kanale oczywiście, a link do niego zamieszczę na dole w opisie tego filmu, żeby się w tej chwili na ten temat nie rozwodzić. Ale chciałabym w tym miejscu zaznaczyć, że takie trudne sytuacje i znajomość technik oczyszczania nie zwalnia nas wcale z obowiązku przyjrzenia się sobie i danej sytuacji. Dlaczego taka sytuacja, dlaczego ta osoba wywołała w nas taki spadek energii? Owszem, mogliśmy mieć do czynienia z osobą toksyczną, ale szczerze, to jeśli jesteście wysoko w swoim rozwoju, albo inaczej mówiąc, jesteście w sobie tak naprawdę mocno zakotwiczeni w sobie prawdziwym, to żadna osoba czy sytuacja nie powinna mieć na Was wpływu. Ale wiadomo, sytuacje są różne, mogą czasami pokazywać nam coś, czego jeszcze na przykład nie przepracowaliśmy. Dlatego warto być uważnym na siebie i przeanalizować, dlaczego na przykład pojawił się w nas strach, smutek, zwątpienie czy inne negatywne emocje. Bo pamiętajmy, że emocje są świetnym drogowskazem, który pokazuje nam, co chcemy, a czego już nie chcemy w naszym życiu. I tak na przykład nienawiść stoi po drugiej stronie, po przeciwnej stronie do miłości. Strach stoi po przeciwnej stronie do chęci spełniania naszych marzeń. I chyba najczęściej strach jest wykorzystywany właśnie przez nasze ego, żebyśmy nie wyszli z tej naszej strefy komfortu, nie poszli dalej i nie zaczęli się rozwijać. Mam takie swoje ulubione zdanie i wiem, że Wam też się bardzo podoba, dlatego je teraz przytoczę, że to, czego się najbardziej boję, to jest to, czego najbardziej potrzebuję w moim życiu. Takie moje zdanie mocy. Dlatego, jak już będziecie siebie oczyszczać, leżąc w wannie, to przeanalizujcie już tak na spokojnie daną sytuację, bo może ona Wam przynieść wgląd w Was samych, świadomość blokady, która w Was zaistniała, a czasami ta sama świadomość wystarcza, by wprowadzić cudowne zmiany w Waszym życiu. Skoro jesteśmy już przy oczyszczaniu poprzez wodę, to kolejną moją ulubioną metodą jest prysznic. Jest to metoda taka na pograniczu oczyszczania energetycznego a duchowego, ponieważ możemy ją wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wyobrażenie sobie, jak krople wody wypłukują z Was, z Waszego ciała wszelkie blokady, wszelkie wewnętrzne zanieczyszczenia. I w tym może Wam pomóc oczywiście medytacja, którą nagrałam bardzo, bardzo dawno temu, jako jedną z pierwszych, czyli medytacja na oczyszczenie ciała i umysłu. Oczywiście podlinkuję ją i znajdziecie ją w opisie filmu. Drugi sposób, już bardziej z poziomu duchowego, to wyobrażanie sobie, jak zamiast kropel wody spływa na Was energia z góry, na przykład czysto biała albo złota, i oczyszcza każdą Waszą komórkę, każdą cząsteczkę Waszego pola. Wyobraźcie sobie, jak rozpraszacie się pod tym prysznicem na najdrobniejsze cząsteczki, a ta energia z góry wypłukuje wszystko, czego w Waszym polu być nie powinno. I prawda jest taka, że takie oczyszczanie czy też rozświetlanie cząsteczek powinniśmy wykonywać przynajmniej 2 razy dziennie. To jest jak higiena osobista. No chyba że ktoś się myje rzadziej.
No ale abstrahując od tego, kto ile się myje, higiena rozświetlająca nasze cząsteczki powinna być wykonywana 2 razy dziennie minimum. To jest po prostu dbanie o nasze najwyższe wibracje. To jest szacunek do naszej pracy, który włożyliśmy w nasz rozwój. Dzięki temu stajemy się silniejsi energetycznie, przez co to my możemy wpływać na innych, a nie oni na nas. Przez co to my następnym razem w trudnej sytuacji będziemy potrafili zachować spokój, ponieważ nie pozwolimy, aby ich niskie wibracje dosięgnęły nas i na nas wpłynęły. To jest świadomość praw energetycznych i duchowych. Oczywiście medytację, która może Wam na początku pomóc rozświetlać się w ten sposób, również znajdziecie na kanale i również link udostępnię na dole w opisie filmu. Kolejnym sposobem na zadbanie o swoją higienę energetyczną jest rozświetlanie jedzenia i wody. Dużą rolę odgrywa w tym momencie intencja również. Jeśli kupujecie gdzieś gotowe posiłki, to musicie pamiętać, że ktoś, kto przygotowywał ten posiłek, robił je w różnym stanie emocjonalnym, z różnymi intencjami. A skoro jesteśmy wszyscy energią i wszystko wokół nas jest energią, to wyobraźcie sobie, że zajadacie w danym momencie czyjeś emocje. No chyba, że jecie obiad u babci i wiecie, że babcia zrobiła ten rosołek specjalnie dla Was z największą miłością. Mam nadzieję, że widzicie w tej chwili różnicę. W dzisiejszym świecie otacza nas dużo przetworzonej żywności, dużo chemii w niej zawartej. Więc niech chociaż Wasza intencja wpłynie na zniwelowanie tych negatywnych skutków takiej żywności, jeśli nie potraficie posługiwać się energią. Ale zawsze wyobrażenie sobie, jak energia płynie z góry, czy na Was, czy na jedzenie, które będziecie spożywać, czy do butelki z wodą, którą będziecie zaraz pić, będzie bardzo dobrym pomysłem. To chodzi, kochani, o wibracje. Jesteście Waszymi myślami. Wszechświat odpowiada na Wasze wibracje, a Wasze wibracje są tworzone przez Wasze myśli. To jest proste, prawda? Kochani, jeśli będziecie więc dbać regularnie o Waszą higienę energetyczną i duchową, to nie będzie potrzeby zaczadzać rodzinę i biegać z szałwią jak szalona lub zajmować godzinami łazienki, mocząc się w soli. Chociaż nie, przepraszam, bo ja bardzo uwielbiam brać długie prysznice, bo wtedy mam najpiękniejsze przekazy z góry, bo wtedy umysł jest najspokojniejszy. Także myślę, że na pewno znajdziecie dla siebie, wypracujecie dla siebie najlepszą metodę. Dziękuję Wam z całego serca, że jesteście i do zobaczenia.